Witajcie, tu Andrzej z Witryny Świat Ducha. Dzisiaj chciałem porozmawiać z Wami na temat, czy wrażliwy mężczyzna ma szansę być w związku z kobietą. Co to znaczy, że jest wrażliwy, kiedy kobieta będzie go chciała, jak to wygląda na tle innych mężczyzn. Zacznę może od tego, jak postawa męska, jaka to jest, która przyciąga kobiety. Później powiemy na ten temat, jakie są preferencje kobiet i czy jacy mężczyźni są w stanie owe preferencje, często bardzo biologiczne, zupełnie zrozumiałe z punktu widzenia biologii, spełnić. Kolejna sprawa. Czy wrażliwy mężczyzna poradzi sobie w związku? Na ile ten mężczyzna jest w stanie sprostać temu, co taki związek z kobietą wymaga i kto z kim, że tak powiem, da radę, tak? No i podsumowanie na koniec. Także podstawa męska. Ten zespół cech był opowiadany, mówione było to przez pana, który się Casey Zander nazywa i jest to ktoś, kto się nazywa pick-up artist, czyli nauczyciel podrywania. I on tam wymienia ilość różnych cech. No i tutaj mówi tak, pewność siebie duża pewność siebie to przyciąga kobiety. Kobieta uważa, że jeżeli mężczyzna jest pewny siebie, to ona jest bezpieczna przy nim, bo on wie, co robi. To jest bardzo ważne i mówi tak, że generalnie pewność siebie, jeżeli jej nie ma, to jest pierwszy zniechęcacz do związku i to taki duży, po prostu można polecieć, że tak powiem, mocno. Kolejna sprawa, ograniczona dostępność, to znaczy mężczyzna powinien znać swoje wartości i nie rozmieniać się na drobne. Kobieta, jakby to powiedzieć, chce być brana pod uwagę, ale też nie chce, żeby jej ołtarze stawiać. Mężczyzna ma cenić siebie i kobieta lubi być przy mężczyźnie, który ceni siebie, bo wtedy ona też czuje się wartościowa. No tam w jakiś tam sposób może ci pick-up artists mówią, że trzeba być trudnym do zdobycia. Mówią tak też, że ta postawa męska niekoniecznie musi brać pod uwagę w ogóle status materialny. To nie jest ważne i co ważne też, że ta postawa męska ma być niezależna od emocji. To znaczy mężczyzna nie ma być chwiejny. Ma być stanowczy, pewny siebie i ma wiedzieć, czego chce. Czyli tak, postawa męska. I czy mężczyzna wrażliwy może sprostać temu? No zobaczmy sobie, czy może temu sprostać, czy nie. Tak, pierwsza rzecz, to kobieta chce mężczyzny z wyższym statusem. Co to znaczy? To znaczy, jakby to powiedzieć, można to na wiele sposobów rozumieć. Ja generalnie spotkałem się z czymś takim, że zwłaszcza panowie próbują to podciągać pod to, żeby mierzyć status mężczyzny osiągnięciami materialnymi. Natomiast, i wtedy, no oczywiście,
czy też niektórzy mężczyźni myślą sobie, że jest to związane z wyglądem jakoś tak bardzo mocno. Natomiast myślę, że tam kobiety, nie o to kobietom chodzi. Kobieta jest osobą, która wewnętrznie czuje i wyższy status ona bardzo często czuje w sobie, że spotyka się z mężczyzną o wyższym statusie. I to ją pociąga ją jej własne odczuwanie, a nie obiektywne fakty często. Także tutaj, jakby to powiedzieć, z jednej strony jest to łatwiejsze dla mężczyzn, pod tym względem, że nie muszą realnie mieć jakichś super osiągnięć, ale z drugiej strony może być niebezpieczne dla kobiet, bo tutaj są mężczyźni, którzy mogą oszukać. Także jeżeli kobieta mówi, że chce mężczyzny z wyższym statusem, to tak naprawdę chce tych powyższych cech z postawy męskiej, czyli no chociażby to pierwsze, taka stabilność, czy nawet nieustępliwość. Tutaj można powiedzieć, czy zadać pytanie, znak zapytania co do rzetelności tych pick-up artists, nauczycieli podrywania. Czy oni rzeczywiście dają mężczyznom coś, co później daje kobietom realnego mężczyznę, który ma męskie cechy, czy tylko takiego, który umie udawać, czy umie podrywać. No bo wiadomo jest, że niektórzy mężczyźni po prostu im nie zależy na dobru kobiet i są, że tak powiem, w stanie sprofanować relacje, randki, związki tylko dlatego, że im po prostu chce się pobawić się z kobietami, użyć czasu, użyć życia. Także tutaj warto się, że tak powiem, pod tym zadać to pytanie. Co prawda trzeba przyznać, że wart pac pałaca, bo jest też i dużo oczywiście kobiet, które też chcą sobie, jakby to powiedzieć, no, pozabawiać się w obszarze związkowym w pewnych latach swojego życia. Dobra, czyli kobieta chce mężczyzny z wyższym statusem. Jest pewna grupa mężczyzn, którzy są, jakby to powiedzieć, zdrowi, nieuszkodzeni psychicznie, którzy dobrze są wychowani, którzy wiedzą, o co w życiu chodzi, którzy, no można powiedzieć, bardzo dobrze odpowiadają na potrzeby kobiet. I w tym momencie to jest no bardzo coś prostego, żeby kobieta weszła w zdrową relację z takim mężczyzną, acz trzeba zauważyć, że ten taki mężczyzna może być słabo wrażliwy na, jakby to powiedzieć, na przeżycia i być może jakby jest tak z urodzenia już jakby przeznaczony do tego, żeby był kimś, kto zasila, wspiera rodzinę, pracuje na dobro rodziny, a też no jest bez ducha, czyli nie ma jakby głębszego przeżywania tam w nim, nie ma większego zastanowienia. Owszem, jest poprawny, jest wszystko w porządku i kobieta, która nie ma ducha, będzie zadowolona, będzie wiedzieć, że jej potrzeby są spełnione i będzie sprawna rodzina. Znam wiele takich i sobie ludzie chwalą to i jakby to powiedzieć, to jest właśnie norma. Ta norma jest rzadka,
to znaczy zdrowa norma, no bo jakby można powiedzieć, że być może, że częściej się spotykamy z czymś spoza zdrowia, spoza zdrowej normy. Tak? I jest to norma statystyczna jakby, która może być zaburzoną. Dobra, czyli taki mężczyzna nie ma ducha, ale też i nie potrzebuje go, ponieważ partnerka też może nie mieć ducha i sobie razem dobrze radzą w takiej rodzinie i jest im dobrze. Nie wydziwiają, jak to mówią. No i tam powiedzmy sobie taka podstawowa cecha to skuteczność i ta rodzina po prostu jest skuteczna w swoich poczynianiach. Co dalej? Jacy mężczyźni tutaj jeszcze mogą się pojawić? Mogą się pojawić mężczyźni właściwie trzech rodzajów. Tutaj tylko dwóch wymieniłem. Tacy, którzy mają symbionta, czyli ciemne wsparcie duchowe. I tutaj to jest właśnie ten moment, który jest dla kobiet ważny, ponieważ jest to moment, w którym mogę przestrzec panie przed właśnie wejściem w błędne, niezdrowe relacje. Tutaj są też mężczyźni bez ducha, którzy po prostu są, dajmy na to, niedojrzali, którzy mają jakieś zniszczenia w psychice, którzy są straumatyzowani. Tutaj nawet tego nie napisałem w konspekcie, natomiast to jest powszechnie wiadomo, o co chodzi, tak? Nawet tutaj nie trzeba dużo jakby mówić, ponieważ jest to dosyć powszechne i jakby nie łapie się tutaj pod ten punkt, że kobieta chce z mężczyzny z wyższym statusem, bo co do takich mężczyzn wrażliwych, ale niedojrzałych i właściwie którzy nie będą dojrzali, którzy są uszkodzeni traumatycznie, psychikę mają po prostu porąbaną jakoś lepiej czy gorzej, bardziej czy mniej raczej powinienem powiedzieć, to kobieta takiego mężczyzny po prostu nie chce i uznaje, że jest to ktoś, wobec którego kto sobie źle radzi w życiu i rzeczywiście ma rację, bo ci mężczyźni sobie źle radzą. No bo wiadomo, że jak ktoś ma traumy, przeżycia tragiczne w życiu, no to później w ogóle sam ze sobą ma czasami kłopoty, a co dopiero jeszcze ma mieć rodzinę, ma mieć zdrowy związek, ma możliwość wychowywania dzieci. Kobieta dobrze wie, że tak nie jest, więc się, że tak powiem, nie pcha do relacji z takim mężczyzną. No dobrze, ale jeszcze oprócz tego mamy dwie grupy mężczyzn. Takich, którzy prawdziwie pokazują kobietom, że mają wyższy status istotnie, ale jest to osiągane z pomocą ciemnego wsparcia od ciemnych sił duchowych. Ja to nazywam, że są to nosiciele symbionta. I są jeszcze mężczyźni z duchem. Zacznijmy może od tych, którzy mają symbionta. I tutaj właśnie ta pierwsza cecha, pewność siebie, która tak przyciąga kobiety i która jakby pokazuje, że ten mężczyzna sobie daje radę, realnie sobie daje radę w rzeczywistym świecie i ma pewność siebie. Tak ten człowiek. Natomiast tam, jak to zresztą na innych filmach mówię, że to tam nie jest jedna osoba, tam jest kilka osób, to znaczy ma, jakby to można powiedzieć dawnym językiem, diabła za pazuchą.
W moich opowiadaniach jest to nazywane, że jest to symbiont, inaczej krokodyl, według takiego ezoteryka rosyjskiego czy radzieckiego, bo on jeszcze w czasach radzieckich żył, a Wiesałoma podwodnego to się nazywają krokodyle. No i tutaj przykład. Zapewne mieliście często do czynienia z ludźmi, którzy klną na ulicy, w przestrzeni publicznej, ale są właśnie pewni siebie, on to tam się nie martwi, że on będzie przeklinać, że tam coś jest. I taki przedsiębiorca, ja właśnie niedawno szedłem tak i słyszałem kątem ucha, jak rozmawiał, że tam bardzo mocno tak poważnie i że tak powiem rzetelnie ustalał z jakimś swoim kontrahentem sprawy przez telefon. Kilka razy rzucił jakimś przekleństwem, natomiast dla niego to po prostu nie było żadnym kłopotem. To jest tak, że ciemne siły duchowe wspomagają takiego człowieka, ale też i profanują mu energię. To znaczy, że te energie już nie są czyste. One są mocno wspierane i jest dużo atrakcji. Im wyższy krokodyl, tym powiedzmy sobie więcej. Natomiast to może błędnie pokazywać kobietom, że jest to ktoś do związku, bo on jest taki pewny siebie. Kobieta sobie może powiedzieć: ojejku, no to przecież zobacz, jak on sobie dobrze radzi, to zobacz, to będzie świetny materiał na męża, prawda? O właśnie, i tutaj zarówno Sergiej Łazarjew jak i Hellinger by powiedzieli, że jest to u kobiety może być ten kłopot, że jest to absolutyzacja, czyli jakby nadmierny potencjał, nadmierne przyznawanie wartości w ogóle jej samej i temu, że ona chce mieć dzieci, a po prostu mężczyzna no to się w tym momencie mniej liczy. Jeżeli się mniej liczy, to jest taka absolutyzacja, czyli no to wszystko jedno co, bylebym miała dobre dzieci, a on no to tam już coś. I teraz robi się coś takiego, że ten mężczyzna staje się niestety spłatorem karmicznym tej kobiety, która ma taką absolutyzację posiadania dzieci, posiadania rodziny. I w tym momencie może być tak, że profanacja następuje szybciej lub później, czyli może być kłopot. Tutaj oczywiście na początku będzie bardzo dużo atrakcji, no bo symbionty to mają energie, które są ponadludzkie. I jakby to powiedzieć, jest takie coś, taka duża atrakcja. Taka właśnie atrakcja jakby ponadludzka, że tam jest taka siła bardzo przyciągająca, no i taki jakby to miód dla pszczół, tak? Ale niestety to jest coś, jakby to powiedzieć, taka pułapka związkowa. I szybciej lub później ta pani, która tak liczy na to, że ten gościu jednak będzie dobry, bo on się tak fajnie sprawdza, no to zostanie po prostu na lodzie. Znam takiego kogoś, który ma wysokiego krokodyla. Nie jest to jakiś człowiek bardzo zaawansowany, natomiast ma wysokiego krokodyla i po prostu promieniuje
pewnością siebie wokoło. To tak na 100 metrów, dajmy na to, no może przesadą, ale tak na 50 metrów tam wokoło niego nie ma nikogo bardziej pewnego siebie. Tak? I naprawdę mogę powiedzieć, że jakbym był kobietą, to taka kobieta to zapewne bardzo mocno odczuwa. Zresztą po drugiej stronie odwrotnie też jest coś takiego, że no, dla mężczyzn też są kobiety, które też mają właśnie wsparcie od ciemnych sił i też bardzo mocno przyciągają takie panie. Ja tam, wiecie, jak byłem dajmy na to w liceum czy na studiach, no to ja wtedy nie wiedziałem, o co chodzi, ale właśnie bardzo mocno chciałem mieć kontakt z takimi paniami i rzeczywiście miewałem relacje, no może to nie były związki, ale były znajomości z takimi paniami, które miały krokodyle. I to są właśnie takie, jakby to powiedzieć, kobiety na dopalaczu, z dopalaczem takie wiecie, no to po prostu aż tam błyszczy, to nie jest ktoś zwykły, tylko jest to tak jakby do kwadratu. Tak jak jest w matematyce równanie liniowe ax plus b równa się 0 i jest jeszcze równanie kwadratowe ax kwadrat plus bx plus c równa się 0. Także to równanie kwadratowe jest jakby wyższą formą równania. Tak samo i ludzie z symbiontem są jakby wyższą formą w cudzysłowie, bo tak naprawdę oni są obciążeni i no niestety ciemna strona tam się zagościła i bardzo często ci ludzie są jakby narcystyczni albo są wręcz socjopatyczni. Niemniej są bardzo atrakcyjni. Bardzo są atrakcyjni. Także tutaj te opowiadania ma też przestrzec was, żebyście się nie dali wpakować w taki numer. Że jest ktoś prawdziwie pociągający, bo jak to mówi, ktoś ładnie powiedział, że kobieta jest wierna swoim odczuciom. Natomiast wobec mężczyzny z symbiontem te odczucia są do kwadratu. To jest ktoś naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjny. Acz no niestety się na dłuższą metę z nim nie daje żyć. To musi to paść i jest to trochę, powiedzmy sobie, przykre. No dobrze, ale to nie o tym dzisiaj, nie jest to najważniejszy temat na dzisiaj. Najważniejszy temat jest taki, czy wrażliwy mężczyzna ma szansę w ogóle w związku. I tutaj ten wrażliwy, już mówiliśmy o wrażliwych bez ducha, tych, którzy są niedojrzali, którzy mają trudności, traumy, przeżycia, ale też są mężczyźni z duchem, którzy mając ducha są właśnie wrażliwi. Co to oznacza? Że osoba mająca ducha to nie tylko osoba, która ma duszę, bo duszę mają wszyscy. Dusza jest to taka cząstka, która animuje, porusza ciało. Dzięki temu człowiek może mówić, widzieć, słyszeć, rozmawiać, być aktywny fizycznie, społecznie i tak dalej. Ale to jest nie tylko to może być też i duch. I taki ktoś, mężczyzna mający ducha od narodzenia może się wydawać niemęski. On tam ma bardzo dużo potencjałów, ale niestety te potencjały nie są tak szybkie do uruchomienia. I może się wydawać niemęski, za bardzo jakby w chmurach gdzieś dumający, jakoś tam coś tam.
dla kobiet może być z jednej strony ciekawy, bo jest wrażliwy i może być wrażliwy właśnie na kobietę, na to, co ona przeżywa i pod tym względem może być fajny i super jako partner, ale bardziej jako przyjaciel niż jako potencjalny partner i mąż. Tak. Dlaczego? Dlatego, no, że nie ma tych cech właśnie, które wymieniłem na początku. Ale dojdźmy do tego powolutku. Taki ktoś z duchem, mężczyzna czy też kobieta, ma samoświadomość. Potencjalną samoświadomość, która może się rozwinąć i może jakby ten duch się uruchomić, obudzić. Ja to nazywam, że ten człowiek może mieć obudzonego ducha. To raz. A drugi raz, że jeszcze dodatkowo nie tylko może mieć obudzonego ducha, ale też i może mieć samoświadomego ducha, czyli świadomą jaźń. Może wiedzieć, że ma obudzonego ducha. I to w chrześcijaństwie się to nazywa, że mieszka w nas Chrystus. Tak jak Jezus mówił właśnie te wypowiedzi Jezusa mówiące, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. To jest właśnie podstawa tego obudzonego ducha, który jest samoświadomy i jest świadomy, że nie jest tylko tym ciałem, że nawet nie jest tylko tą duszą, ale właśnie, że jest duchem, który ma łączność z Bogiem. W buddyzmie tybetańskim Dzogchen, to oni tam mają raczej tak podobne stwierdzenia, tylko że w obszarze nieosobowym, że tam się jakby dochodzi do tego, tylko że tam nie ma osobowego Boga w buddyzmie, a też i bycie tym duchem, czy stan przebywania w duchu, czyli tak zwana rikpa, jest tam nieosobowa, ale jest świadomość i wszystko się odbywa bardzo, bardzo podobnie. Dobrze, tacy ludzie mają wrażliwość i teraz, czy to jest kłopot? Według mnie nie, właśnie to jest zaleta, ponieważ taka osoba jest empatyczna, jest wrażliwa na drugą osobę i nie jest narcystyczna. Natomiast te wszystkie osoby z krokodylem, z tym symbiontem, niestety są wrażliwe, ale właściwie są wrażliwe na siebie. I tak mi się przypomina kiedyś taka opowieść była, że jakaś dziewczyna szukała chłopaka wrażliwego, no i znalazła i wyszła za mąż i miała dzieci, ale po kilku latach tak z koleżanką właśnie rozmawia i mówi, wiesz co, ja myślałam, że on będzie wrażliwy. No i jest. I co? Jest wrażliwy? No jest. No to w czym problem? Tylko że on jest wrażliwy na siebie, a nie na mnie. I tu jest właśnie, jak to mówią, pies pogrzebany, że osoby z symbiontami, narcyzi, socjopaci są wrażliwi. Oni przeżywają nawet więcej niż taki zwykły człowiek. Ci obciążeni ludzie przeżywają. Tak samo i oczywiście u kobiet jest, tylko że przeżywają swoje. Nie są zdolni, nie mają, jak to niektórzy naukowcy mówią, tych neuronów lustrzanych, nie umieją brać pod uwagę przeżycia drugiej strony. I taka wrażliwość egoistyczna jest kłopotem, natomiast wrażliwość empatyczna może potencjalnie być doskonałym po prostu cechą dla związku. No i tutaj, czy ma uruchomioną jaźń taki człowiek? Pytanie jest, bo jeżeli ma uruchomioną jaźń,
i czy podejmie wyzwanie. Bo dlaczego to o tym mówię? Bo tutaj te cechy postawy męskiej są to też cechy ducha. Jeżeli ten chłopak z duchem będzie mieć uruchomionego ducha i będzie się rozwijał i będzie rozwijał samoświadomość, to prędzej czy później będzie nabywać właśnie to, czego kobiety tak bardzo chcą, czego potrzebują, że on będzie pewny siebie, nie będzie egoistycznie pewny siebie, ale będzie pewny siebie, ponieważ będzie wiedział, będzie miał poczucie własnej wartości prawdziwe i zdrowe. I będzie doceniał siebie, bo będzie widział u siebie wartości. Będzie umiał dostrzec wartość u siebie i u drugiego człowieka. No i że tam trudne jest do zdobycia, i że to niezależne od statusu, i niezależność od emocji to też może wystąpić. I tutaj jest właśnie takie wyzwanie dla mężczyzn mających ducha, że dojrzałość u osób mających samoświadomość napotyka właśnie na przeżycia, bo można przez wiele lat być poddanym różnym emocjom, różnym stanom emocjonalnym, przeżyciom, z którymi czasami było trudno i z którymi można powiedzieć, nie dać sobie jeszcze rady. I można być jakby uzależnionym jeszcze od tych emocji, jeszcze niedojrzałym aż tak bardzo. Ale jeżeli się pracuje nad sobą, jeżeli się pracuje nad własną dojrzałością duchową, no to ta niezależność od emocji będzie występować. Tak. Czyli powiedzieliśmy sobie po pierwsze, jaka jest postawa męska, że tam dużo pewności siebie występuje i że to jest dla kobiet atrakcyjne i że kobieta chce mężczyzny z wyższym statusem. No i powiedzieliśmy sobie, że są zdrowi, nieuszkodzeni psychicznie mężczyźni, nieuszkodzeni traumami, którzy nie mają ducha, ale będą dobrzy jako mężowie, będą wystarczająco dobrzy jako ojcowie. Później mówiliśmy o tych, którzy w jakiś tam sposób jednak oszukują i można się nadziać na to zarówno ze strony męskiej, jak i ze strony kobiecej. Można popełnić błąd, wchodząc w relację z nosicielem symbionta. No i mówiłem o tym, że są mężczyźni z duchem i ci mężczyźni z duchem mogą właśnie z tego powodu, że mają ducha, to rozwinąć w sobie te cechy męskie. I te cechy męskie są naturalne dla ducha. To ten mężczyzna nie będzie musiał korzystać z tych podpowiedzi nauczycieli podrywania, bo to będzie jego prawdziwe ja. Tym się będzie różnić od tych chłopaków, którzy się tego nauczą i będą to odgrywać, że oni będą to umieć odegrać, a dla niego będzie to prawdziwe. Dalej, dla kobiety ktoś z duchem jest właśnie takim kimś z wyższej półki. O co tu chodzi? Chodzi o to, że funkcjonowanie na poziomie ducha jest to od razu coś, co jakby to powiedzieć, w cudzysłowie nobilituje, tak? Że jest to coś szlachetnego, jest to coś,
taki mężczyzna, który ma ducha, to jest nie byle kto. Kiedyś, jak jeszcze były stany społeczne, czy też kasty, odpowiednich kast w Indiach, to tacy ludzie inkarnowali się w stanach społecznych wyższych. I można powiedzieć, że były to osoby szlachetne, byli to mężczyźni szlachetnego urodzenia, tak? I rzeczywiście te osoby z duchem ciągnęły, żeby się inkarnować w takich obszarach. Jak jeszcze to nie było sprofanowane, bo obecnie jest sprofanowane. I to już nie działa. Ale mamy świadomość tego, co się dzieje, więc to jakby nie stanowi dużego kłopotu. No i co? Jeszcze jest jedna rzecz, czy taki wrażliwy ktoś z duchem poradzi sobie w związku. No też i warto, żeby jednak taki mężczyzna z duchem miał kobietę, która ma też i ducha. No oczywiście po stronie kobiet też są jak najbardziej panie, które mają ducha i znam wiele takich i bardzo się cieszę, że znam. Także wręcz można powiedzieć, że jeżeli ktoś z duchem ma partnera czy partnerkę bez ducha, to będzie się męczyć. Będzie się męczyć, bo może właśnie pragnąć takiego szerokiego, głębokiego związku, przeżywania prawdziwie pełni. A dla ludzi z duchem przeżywanie jest też i przeżywaniem w obszarze ducha właśnie. I dla mężczyzny z duchem odpowiednią partnerką będzie kobieta z duchem. Tak. Czyli taki wrażliwy człowiek z duchem poradzi sobie w związku. Jak najbardziej, o ile sam będzie dojrzały, jeżeli będzie uruchomiony. Także można powiedzieć, że mężczyzna z duchem to ten wrażliwy, acz chodzi o mężczyzn z duchem, a nie tych bez ducha, którzy są po prostu niedojrzali albo straumatyzowani i no, są, jakby to powiedzieć, działają na bazie duszy. Na bazie duszy, która u mężczyzny według Carla Gustawa Junga jest to u mężczyzny anima. Dusza rodzaju żeńskiego. Natomiast mężczyzna z duchem jest od urodzenia wrażliwy i może być pomylony z takim właśnie osobą uszkodzoną, z takim niedojrzałym mężczyzną, ale jeżeli ma ducha, to w pewnym momencie może ten duch się uruchomić i ten mężczyzna może się, że tak powiem, uruchomić sobie działanie z ducha. Jeśli jest samoświadomy, no bo osoba mająca ducha będzie samoświadoma też. Przykro powiedzieć, w rodzinie tego nie nauczą, więc potrzeba własnej działalności, uczenia się, pracy nad sobą. Ale jest to możliwe. No i ostatni punkcik. Tak jak wspomniałem, są ludzie wrażliwi, którzy nie mają ducha i nie są samoświadomi. I ci mogą być wrażliwi, acz i nie ma co ich przekreślać, jakby traktować jako kogoś gorszego, no bo wrażliwość jest przypisana życiu, acz
no niestety, tak jak w dzisiejszych czasach, no kobiety nie chcą ich wybierać jako mężów, no i to robią jakby na bazie swojego instynktu kobiecego, który im każe wybierać takich mężczyzn, którzy będą jakby dobrze funkcjonowali w związku. No to mniej więcej tyle. I mam nadzieję, że coś tam z tego skorzystacie i będziecie wiedzieli, że jacy są mężczyźni, jakich typów, jakich można powiedzieć, jaki typ mężczyzn może sprawiać kłopot, jakie są postawy męskie, no i czy wrażliwy mężczyzna poradzi w związku. To tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo i zapraszam na witrynę Świat Ducha. Pozdrawiam.